Szanowni Państwo, konferencja prasowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz premiera Kanady. Panie prezydencie, bardzo proszę. Szanowny panie premierze, szanowna pani wicepremier, szanowni państwo ministrowie, wszyscy szanowni państwo, przede wszystkim chcę wyrazić wielką radość i satysfakcję z tego, że dzisiaj możemy się spotkać tutaj z panem premierem Kanady, Justinem Trudeau, z kanadyjską delegacją i rozmawiać o tych kwestiach, które w tym momencie są tak bardzo ważne. Ta obecność dzisiaj naszych sojuszników ma, można powiedzieć, podwójny charakter. Z jednej strony to wyraz jedności euroatlantyckiej, to wyraz wsparcia sojuszniczego, politycznego, ale też trzeba pamiętać o tym, że to właśnie nie kto inny, lecz Kanada od razu na samym początku konfliktu przysłała tutaj do nas, do Polski, w rejon w pobliżu granicy z Ukrainą swoich żołnierzy, żeby dodatkowo wsparli wszystkie działania humanitarne i wsparli także i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To żołnierze kanadyjscy, którzy dzisiaj stacjonują w Szczecinie w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. To żołnierze kanadyjscy, którzy stacjonują w Elblągu. To wreszcie obecność żołnierzy kanadyjskich jako reprezentantów państwa ramowego w ramach Enhanced Forward Presence na Łotwie, gdzie w ramach właśnie kontyngentu tworzonego przez Kanadę stacjonują i strzegą bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO także i nasi polscy żołnierze ramię w ramię z żołnierzami kanadyjskimi. A więc to z jednej strony wyraz politycznego wsparcia, dodatkowo obok braterstwa broni i obecności kanadyjskich żołnierzy tutaj w naszym rejonie, którzy wspierają, budują architekturę naszego bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony to także i wyraz naszego wspólnego braterstwa z Ukrainą i z broniącymi swojej wolności, niepodległości, suwerenności Ukraińcami, którzy każdego dnia walczą przeciwko rosyjskiej napaści, przeciwko brutalnej sile, z którą Rosja próbuje odebrać im wolność. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nie gdzie indziej, ale właśnie w Kanadzie mieszka wielka mniejszość ukraińska, która ma swoje głębokie, z jednej strony już zakorzenienie w Kanadzie, ale z drugiej strony są to ludzie, którzy cały czas pamiętają o ojczyźnie swoich ojców, swoich dziadków, pradziadków, którzy podtrzymują tradycję i którym na ojczyźnie przodków ogromnie zależy, którzy cały czas utrzymują bieżące kontakty ze swoimi rodzinami na Ukrainie i którzy stanowią dużą i niezwykle wartościową część kanadyjskiego społeczeństwa. Także ta obecność dzisiaj pana premiera i delegacji kanadyjskiej jest właśnie wyrazem wsparcia dla nich, wyrazem wsparcia ich dla tych, którzy na Ukrainie o tą wolność walczą. Zresztą nie jest dla nikogo tajemnicą, bo pokazują to telewizje z całego świata, że obywatele Kanady, nie tylko mężczyźni, ale także i kobiety przekraczają naszą granicę, udając się na Ukrainę po to, by wesprzeć szeregi obrońców Ukrainy i po to, by Ukraina była państwem wolnym, suwerennym i niepodległym. O tym między innymi, czy może przede wszystkim rozmawialiśmy z panem premierem. W jaki sposób wesprzeć Ukrainę, czego Ukraina potrzebuje. Dziękuję panu premierowi jako prezydent sąsiedniego państwa, które dzisiaj przyjmuje setki tysięcy, już ponad 1 000 000, prawdopodobnie 500 000 uchodźców z Ukrainy, którzy są w tej chwili na naszej ziemi w Polsce, którzy cały czas są przyjmowani w polskich domach, we wszystkich miejscach, gdzie mogą przetrwać ten bardzo trudny czas. Dziękuję panu premierowi i władzom Kanady za wsparcie, którego udzielają. Dziękuję za rozmowę, którą z panem premierem odbyliśmy 2 tygodnie temu, kiedy pan premier do mnie zadzwonił, zapewniając mnie o tym, że właśnie gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, bo to było jeszcze przed wojną, to z całą pewnością będziemy mogli liczyć na wsparcie Kanady i dziękuję za to wsparcie militarne.
Bardzo liczymy, że w przypadku, gdyby się okazało, że no już nie radzimy sobie z tym kryzysem uchodźczym, a prawdopodobieństwo takie jest niestety bardzo wysokie, bo jeżeli nadal będzie tak duży napływ uchodźców, jak w ciągu tych ostatnich 12-13 dni, no to proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że to jest 100 000 ludzi dziennie. Więc to jest rzeczywiście coś, czego Polska nigdy do tej pory nie doświadczyła. Staramy się znaleźć miejsce dla każdego, staramy się pomóc każdemu. Tu ogromne serce, które okazywali przez te dni moi rodacy, którym ogromnie dziękuję przy każdej okazji za to, że są tacy, jacy są i w tej trudnej bardzo sytuacji potrafili się znaleźć jako bracia i dobrzy sąsiedzi. To jest niezwykle ważne dla nas także i na przyszłość współistnienia naszych narodów. Wierzę w to głęboko, że za naszą wschodnią granicą nadal będzie trwała niepodległa, suwerenna, niepodległa Ukraina, silna, która będzie naszym sąsiadem i która będzie dla nas bratnim państwem, gdzie ludzie będą się nawzajem szanowali i darzyli sympatią, współpracowali ze sobą, przyjeżdżali do siebie, robili razem interesy, rozwijali się gospodarczo i że że te następne lata, mimo tej tragedii, którą w tej chwili przeżywa naród ukraiński, będą dla nich latami znacznie lepszymi, czy może mam nadzieję najlepszymi w dotychczasowej ich historii. Wierzę w to głęboko. Rozmawialiśmy też o tym z panem premierem, że znajdą się fundusze na to, by odbudować wszystko to, co zniszczyły rosyjskie bomby, to co niszczą rosyjskie bomby codziennie. Rozmawialiśmy z panem premierem także o tym, że zbrodniarze wojenni muszą być bezwzględnie ścigani. Polska wspiera prokuratorów międzynarodowych w poszukiwaniu, w tej chwili zbieraniu dowodów zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Nie ma co ukrywać, to są zbrodnie noszące znamiona ludobójstwa, bo jeżeli ktoś atakuje szpitale położnicze pełne ciężarnych kobiet, jeżeli ktoś bombarduje domy mieszkalne, osiedla mieszkalne, gdzie nie ma żadnych instalacji wojskowych, jeżeli ktoś niszczy, pali budynki mieszkalne, jeżeli ktoś zabija zwykłych cywilów, to są po prostu zbrodnie wojenne. To są zbrodnie wojenne, które noszą cechy ludobójstwa, bo zmierzają do zwykłego wyeliminowania, wytępienia ludności cywilnej. Wierzę w to głęboko, że zbrodniarze odpowiedzą za to przed Międzynarodowym Trybunałem i że wspólnota międzynarodowa będzie umiała to zrobić skutecznie. W każdym razie chcę zapewnić, że my Polacy pomagamy ze swojej strony, jak to tylko możliwe, aby prokuratorzy międzynarodowi mogli te dowody jak najsprawniej zebrać i żeby te procesy rzeczywiście mogły zacząć się toczyć, żeby sprawcy zbrodni zostali ukarani. Proszę Państwa, rozmawialiśmy również o funduszach na odbudowę. Ja wyraziłem nadzieję, że te fundusze będą mogły płynąć z Unii Europejskiej, że Ukraina zostanie przyjęta, zostanie jej nadany status kandydata do Unii Europejskiej, tak jak wystąpił o to pan prezydent Wołodymyr Zełenski, którego wystąpienie ja poparłem wraz z 9 innymi prezydentami krajów Europy Środkowej i krajów Trójmorza. Wierzę w to głęboko, że ten status uzyska i wierzę w to głęboko, że dzięki temu także będzie mogła uzyskać więcej europejskich funduszy na to, by ta odbudowa była realizowana, ale mam także nadzieję, że będą to nie tylko fundusze europejskie, ale że będą to fundusze światowe, że włączy się w to właśnie Kanada, że włączą się w to Stany Zjednoczone. Jak Państwo wiecie, kilka godzin temu rozmawiałem z panią wiceprezydent Kamalą Harris, także właśnie na ten temat, że będą potrzebne fundusze na odbudowanie wszystkiego tego, co Rosjanie zniszczą, na to, żeby Ukraina mogła na powrót normalnie funkcjonować i że trzeba zacząć już w tej chwili zbierać te pieniądze, bo wszyscy liczymy na to, że wojna niedługo się zakończy. Panie premierze, jeszcze raz dziękuję za tą dzisiejszą wizytę. Mamy oczywiście oprócz tego jeszcze bardzo wiele normalnych, pozawojennych i pozakryzysowych relacji, ale wszyscy Państwo wiecie doskonale, że to jest dzisiaj to, co dominuje naszą współpracę. Jeszcze raz chcę podziękować za obecność, za danie świadectwa siły i jedności wspólnoty euroatlantyckiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję też za wsparcie nas, a przede wszystkim właśnie tych, którzy dzisiaj muszą uciekać ze swoich domów na Ukrainie i tych, którzy na Ukrainie walczą, bo wierzę w to, że dla zwycięstwa i dla budowy pokoju w Europie taka właśnie postawa, jaką Kanada prezentuje, ma znaczenie fundamentalne. Dziękuję też za absolutne zdecydowanie
i za absolutną determinację w zakresie ustanawiania sankcji przeciwko Rosji, różnego rodzaju, przeciwko rosyjskiej gospodarce, przeciwko oligarchom rosyjskim, przedstawicielom władz rosyjskich, po to, by jak najskuteczniej i jak najszybciej doprowadzić do wymuszenia zakończenia walk, a w każdym razie zaprzestania niszczenia Ukrainy i mordowania ludności cywilnej. Dziękuję. The Prime Minister of Canada. Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous. Thank you for having us here, President Duda. It's a real pleasure to be able to spend some time with you. And off the top, thank you and the Polish people for being so incredibly welcoming to people fleeing Putin's war in Ukraine. L'invasion de l'Ukraine cause de la violence et de la destruction. On a vu aujourd'hui une clinique d'accouchement et hôpital pour enfants bombardés à Mariupol. On a vu les bombardements d'édifices à logement. C'est tout à fait inacceptable. On demande un cessez-le-feu immédiat pour que les civils puissent évacuer en toute sécurité. Over 2 million Ukrainians have fled their homes. It is a refugee crisis across this region. And even as we see people here in Poland and elsewhere opening their homes and their communities to support, you need to know, as I have said today, that Canada is here to help. Our government will match donations to the Canadian Red Cross Ukraine Humanitarian Crisis Appeal up to $30 million because Canadians have been so incredibly generous in being concerned about the people of Ukraine. So we're raising that from our $10 million original commitment. But we're also going to be providing immediate assistance where it's needed most, with $50 million from our $100 million in humanitarian aid previously announced, which has been already allocated to experienced partners with the capacity to help displaced populations, including organizations like the World Food Programme and Save the Children and others. And of course, Canada is going to be welcoming Ukrainians to our country, so we've actually provided an additional funding of $117 million to support special immigration measures, including accelerating the treatment of files so that we can get Ukrainians fleeing for their lives to Canada sooner and help ease the burden of Poland and neighboring countries that are doing so much in this conflict right now. Putin's callous disregard for human life is absolutely unacceptable. It is very clear that he has made the choice to specifically target civilians now. Canada has joined the largest referral to the International Criminal Court in history and offered assistance to expedite this work. The world will continue to make Putin accountable for his war crimes. Ce matin, j'ai parlé à la présidente von der Leyen de la Commission européenne. Et bien sûr, on continue de travailler ensemble pour aider les gens affectés, pour rétablir la paix et la stabilité. Ce voyage en Europe a été important non seulement pour l'unité des partenaires, mais pour les actions concrètes qu'on continue de prendre, que ce soit des sanctions, que ce soit de l'action militaire au sein de l'OTAN, ou que ce soit au niveau de l'aide humanitaire pour aider le peuple ukrainien. Here in Warsaw, I will be taking advantage of her being here to meet with Vice President Harris a little later today. And as always, the transatlantic unity is strong. We stand alongside friends and allies in Europe against Putin's attack in Ukraine and in support of Ukraine's people. The free, democratic, peace-seeking ties that bind us are as strong as ever. Thank you for being here today, and thank you, Andrzej, again, for your warm welcome today. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you, Justin. Thank you. Czas na pytania prasowe. Jako pierwsza pani Aleksandra Rebelińska, Polska Agencja Prasowa. Bardzo proszę. Aleksandra Rebelińska, Polska Agencja Prasowa. Chciałabym zapytać o konkrety dotyczące możliwości przyjęcia uchodźców przez Kanadę. Pan premier powiedział o środkach, ale czy możemy też mówić o konkretnej liczbie osób, która mogłaby zostać ulokowana w Kanadzie? A także chciałabym zapytać o gotowość Kanady do dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Czy jest w razie potrzeby taka gotowość, aby jeszcze tutaj więcej żołnierzy przysłać? Dziękuję.
Thank you very much for the questions. First of all, Canada has a long history of welcoming people fleeing violence, fleeing war, or choosing to improve their lives. The fact that we have well over 1 million Canadians who are proud to claim Polish ancestry is an example of the fact that Canada was built by people coming to the country from all over the world, building a better future for themselves. We have many Ukrainian Canadians in Canada already who've been there for generations, and they are eager to welcome friends and family who are fleeing for their lives. So Canada has put forward special immigration measures that will allow people to come very quickly to Canada, will allow them to work and study when they come here. I know many of them will hope to be able to return to Ukraine after this conflict, but many will also choose to continue their lives in Canada, and we look forward to welcoming in as many as we possibly can. In regards to NATO, we have already announced that we are strengthening our leadership of the Enhanced Forward Presence battle group in Latvia and committed more support and troops to NATO's eastern flank. We need to stand together unequivocally, not just to defend our friends, but to defend the values that bind us as an alliance and bind us as democracies that know that open, law-abiding, rule of law countries that respect our citizens and build for a better future is the right path for all of us to be on. Pan Guillaume Saint-Pierre. Bonjour, M. Trudeau, Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Il joue en ce moment une crise des réfugiés sans précédent. Il y a des millions de personnes qui sont déplacées. Le Canada en a accepté jusqu'à présent quelques centaines seulement. Ce matin, à la gare de Varsovie, il y avait des centaines, voire des milliers de femmes, d'enfants, d'adolescents qui étaient seuls, qui n'avaient nulle part où aller. Hier, devant l'ambassade de Berlin, il y avait des dizaines de personnes qui se sont butées à des portes closes. Pourquoi est-ce que vous ne levez pas les visas sur ces familles-là? On peut comprendre pour des raisons de sécurité que vous ne voulez pas le faire pour des hommes en âge, par exemple, de combattre. Mais pourquoi pas lever les visas pour ces familles qui ont nulle part où aller, ou peut-être même créer des ponts aériens? My question for M. Duda, what can Canada do to help you cope with this refugee crisis? Thank you. Tout d'abord, au niveau de la crise des réfugiés, nous avons déjà mis en place des mesures pour accélérer les demandes qui existaient déjà dans le système avant que cette guerre arrive. Mais ça fait 10 jours et on voit tous ces histoires déchirantes de familles, de femmes, d'enfants qui sont en train de fuir pour leur vie, qui laissent derrière eux un pays en guerre, qui ont besoin de notre aide, de notre soutien. Nos cœurs sont en train de briser. C'est pour ça, justement, que le Canada met de l'avant des mesures pour non seulement permettre aux gens de venir au Canada, mais de pouvoir venir au Canada avec une piste vers la résidence permanente pour ceux qui ont de la famille au Canada, mais aussi qui vont pouvoir pas seulement venir au Canada avec des visas réguliers de touristes, mais venir pour travailler, venir pour étudier, venir pour contribuer et bâtir une vie pendant qu'ils attendent de décider s'ils vont retourner ou non. On est en train de faire tout ce qu'on peut le plus rapidement possible pour amener le plus grand nombre de gens possible dans un bref délai. On est en train de mettre des mesures pour le faire. Et par rapport au traitement de ces demandes, on a fait le choix d'encourager les gens de faire application par Internet, parce que les gens ne devraient pas se rendre seulement à la mission à Varsovie ou à Berlin pour avoir de l'aide, pour avoir leur capacité de venir au Canada. On veut qu'ils puissent appliquer de partout en Europe où ils se trouvent, ayant fui pour leur vie. We will continue to step up and to do more on bringing in refugees to Canada as quickly as possible. Our hearts break for the terrible scenes that we've seen, people fleeing for their lives, leaving behind them all their worldly possessions, looking to be safe, looking to hopefully be able to return one day, but a totally uncertain future. Canada
will help. Canada is there to help. We have created rapid application programs so that people can not just come to Canada as visitors, but come to live, to work, to study, with pathways to permanent citizenship. These are the things that are needed to stabilize the situation and support as many people as possible. We will continue to do that. In regards to people coming to embassies, our application process is online because it shouldn't be just the people who make it to Warsaw or to Berlin who can come to Canada. People should be able to do it from wherever they are across Europe as they flee Ukraine. Szanowni Państwo, muszę opowiedzieć dłuższą historię, żeby odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana redaktora. Otóż kilka dni przed wojną, dosłownie 2 dni, może przed rosyjską napaścią na Ukrainę, zadzwonił do mnie pan premier Justin Trudeau i jako jedyny ze wszystkich znanych mi, zaprzyjaźnionych ze mną przywódców na całym świecie zapytał się mnie, w jaki sposób będzie mógł pomóc. Zapytał się mnie na początku, co my zrobimy, jeżeli Rosja napadnie na Ukrainę i jeżeli będą uchodźcy, czy my zamkniemy granice. Ja powiedziałem, Justin, to jest, wiesz, zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy Białorusini stworzyli nam de facto wojnę hybrydową, migracyjną na naszej granicy z Białorusią, kiedy samolotami przylatywali do nich ludzie z Bliskiego Wschodu, a następnie oni, służby białoruskie, tych ludzi pchały na naszą granicę, na granicę Unii Europejskiej po to, by destabilizować sytuację. A inna sprawa jest wtedy, kiedy Rosja napadłaby na Ukrainę i będą walki, będą ginęli ludzie i będą palone domy, niszczone budynki i ludzie będą uciekali przed wojną. Przecież to jest zupełnie inna sytuacja. Ja mówię, Justin, oczywiście, że otworzymy granice. Oczywiście, że otworzymy granice i oczywiście, że przyjmiemy wszystkich, którzy będą potrzebowali pomocy. I wtedy pan premier Justin Trudeau powiedział do mnie, Andrzej, to możecie liczyć na nas, na Kanadę, bo my mamy tutaj dużą grupę w naszym kraju ludzi, którzy mają pochodzenie ukraińskie, ukraińskich Kanadyjczyków i będziemy gotowi was wesprzeć. Jak będziecie potrzebowali pomocy, to dajcie znać. I dzisiaj pan premier z delegacją Kanady jest obecny tutaj, więc ja mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś się sprawą interesował do tej pory i był pierwszy w tym zakresie, to był to właśnie pan premier Justin Trudeau, więc nie mam wątpliwości, że jeżeli będzie taka potrzeba, zresztą rozmawialiśmy o tym przed momentem, to Kanada będzie czyniła ze swojej strony wszystko, co możliwe, żeby jak najwięcej tych osób, które będą chciały do Kanady, do swoich rodzin, do swoich krewnych pojechać po to, by przeczekać tą tragiczną sytuację wojenną, a potem być może wrócić z powrotem do siebie na Ukrainę, że Kanada ich przyjmie i będziemy sobie z panem premierem i tutaj z naszymi współpracownikami i służbami z tym problemem radzili. No oczywiście to nie jest tak, że Kanada jest tuż za naszą granicą. Do Kanady trzeba polecieć samolotem. No ale to będziemy szukali możliwości. Po to jesteśmy. Pan redaktor Travis Danrasz. Thank you for taking our questions, Mr. Prime Minister and Mr. President. Prime Minister, you have had the chance to meet face-to-face with many world leaders over the past few days to, among other things, discuss new ideas to stop the Russian invasion in Ukraine. Can you tell us specifically what those new ideas are beyond long-term sanctions that will make a difference to Ukrainians fighting and dying right now? And additionally, were there discussions amongst the leaders and amongst NATO members about a red line when it comes to Russia's potential use of chemical weapons and tactical nuclear weapons? And Mr. President, if you could talk about that red line for you as well. First of all, let me say that the conversations that I've been able to have this week with a range of leaders across Europe have all focused on the same thing. Vladimir Putin has made a terrible mistake, and he's going to lose this war. He's going to lose this war because the ferocity and strength and resolve of the Ukrainian people defending their territory is inspiring us all, and because our resolve as friends and allies, friends of Ukraine, allies to each other, and countries committed
to democracy, to the rule of law, to the UN Charter, cannot allow Vladimir Putin to be successful. So the sanctions we're putting forward, that we are constantly talking about how to increase, how to stiffen, how to bring more sanctions against more of Vladimir Putin's friends and supporters, how to continue to demonstrate our military resolve on the eastern flank of NATO, how to bring this conversation to countries around the world who may see Ukraine as far off from where they are, but understand deeply the kind of neo-colonialism that Vladimir Putin is trying to practice, the kind of violation of territorial integrity, of sovereignty, of respect for a people's choice in their own future. It matters not just to Europeans and North Americans, it matters to the world, as we saw from that overwhelming level of support at the UN condemning Russia's illegal invasion of Ukraine. We will continue to be there, and we deplore all the further threats that Russia continues to make, but Putin needs to know that the consequences for his actions already will be severe, and further escalations by him, further targeting of civilians, further use of problematic ways to kill civilians is going to be met with the severest of responses, both globally and individually on him. Okay. Au cours de cette semaine, les conversations que j'ai eues avec tous les différents leaders en Europe et ailleurs ont souligné à quel point une chose est très claire. Vladimir Poutine a fait une grave erreur et va perdre cette guerre qu'il a commencée. À cause du courage et de la résilience et de l'inspiration qu'offrent ces braves Ukrainiens, mais aussi à cause de l'unité et la fermeté des pays alliés qui ne vont pas permettre, qui ne peuvent pas permettre que Poutine gagne, d'avoir bafoué les règles internationales, d'avoir ciblé les civils, d'avoir envahi un pays voisin. Nous allons tout faire pour s'assurer que Poutine fasse face à des conséquences sévères pour ses choix et pour tous les mauvais choix qu'il pourrait faire dans les jours et les semaines à venir. Panie redaktorze, 7 lat doświadczenia pełnienia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, prawie 7 lat, nauczyło mnie jednego, a mianowicie, że zaskakująco efekty polityczne uzyskuje się w wyniku zastosowania bardzo często bardzo wielu bodźców, które z pozoru wydawałyby się mało istotne, a tymczasem te bodźce zsumowane powodują, że jest określony efekt. Tak też staramy się działać w tej chwili w ramach wspólnoty euroatlantyckiej, czyli w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach NATO. To z jednej strony są działania o charakterze politycznym, tak jak dzisiejsza wizyta pana premiera i ukraińskiej delegacji tutaj w Polsce, w Warszawie, tak jak te wszystkie wizyty, które pan premier odbył w ostatnich dniach, tak jak wszystkie nasze rozmowy, które odbywamy z panem prezydentem Joe Bidenem i innymi prezydentami, premierami państw NATO czy szefami instytucji Unii Europejskiej, to wszystkie konsultacje, które ja także odbywam, to także i moje codzienne rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim, to wreszcie pomoc, którą Sojusz Północnoatlantycki, kraje Sojuszu przekazują Ukrainie, pomoc humanitarna, pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, wszelkie jej rodzaje. Natomiast jest oczywiście ta czerwona linia, po której wszyscy stąpają z wielką ostrożnością, bo z jednej strony czynimy wszystko, żeby wzmocnić Ukrainę, albowiem wierzymy, że to właśnie po stronie Ukrainy ta wojna jest sprawiedliwa, a po stronie rosyjskiej ta wojna jest niesprawiedliwa. Albowiem wiemy na pewno, że to Rosja jest agresorem i to Rosja stosuje bandyckie metody wobec
Ukrainy i wobec narodu ukraińskiego, a nie Ukraina, bo to Rosja napadła na Ukrainę, a nie Ukraina na Rosję. Napadła Rosja niesprowokowana w żaden sposób. Napadła po to, by zrealizować swoje imperialne ambicje. Ambicje, które muszą być ze wszystkich sił zatrzymane, ale muszą być zatrzymane metodami politycznymi, muszą być zatrzymane metodami pokojowymi, albowiem Sojusz Północnoatlantycki jest tak potężny, że gdyby doszło do zwarcia militarnego, to doszłoby do wojny światowej. A nikt z nas nie chce do tego dopuścić, albowiem oznaczałoby to nieszczęście nie tylko narodu ukraińskiego, rosyjskiego, ale także wielu innych narodów, również i pewnie z tych państw, które nie należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest więc naszą odpowiedzialnością, także jako polityków i przywódców, aby do tego nie dopuścić. Ale zapewniam pana, że będziemy stosowali wszystkie środki, które mamy w swoich rękach, polityczne, takie właśnie jak wspomniane przez pana premiera sankcje, czy polityczne działania różnego rodzaju, oddziaływania finansowe, oddziaływania pomocowe, po to, aby pomóc Ukrainie zwyciężyć, po to, aby sprawiedliwość i uczciwość zwyciężyła, a nie cynizm i draństwo. Dziękuję. Ostatnie pytanie, pani redaktor Jacqueline Skowrońska. Dzień dobry, Jacqueline Skowrońska, TVP Info. Chciałabym zapytać zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudę, jak też pana premiera, w jaki sposób widzą panowie rolę zarówno Polski, jak też Kanady w przekonywaniu państw Zachodu o nakładaniu jeszcze silniejszych sankcji, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Z jednej strony mamy Niemcy, które te sankcje blokują, z drugiej strony na przykład mamy Stany Zjednoczone, o których pan prezydent Duda mówił, że są w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o nakładanie tych właśnie sankcji. No i co jeszcze musi się wydarzyć, żeby tych nieprzekonanych przekonać? Bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć tak. Ja staram się to robić codziennie. Codziennie odbywam rozmowy z przywódcami różnych państw, premierami, prezydentami. Wczoraj rozmawiałem także z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, panem Antonio Gutierreszem. Rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Światowego Programu Żywnościowego, poszukując różnych możliwości pomocy dla Ukrainy, rozwiązania kryzysu tutaj uchodźczego w naszym kraju. Ale oczywiście rozmawiamy także i o kwestiach sankcyjnych. Ja zresztą od samego początku, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę, mówię bardzo wyraźnie, to muszą być sankcje wieloaspektowe. One powinny dotknąć z jednej strony rosyjskiej gospodarki i to w sposób bardzo bolesny, powinny przeszkodzić w biznesie, powinny zachwiać rublem, powinny rzeczywiście w sposób taki, powiedziałbym, piorunujący zadziałać na rosyjską gospodarkę, ale z drugiej strony to muszą być także sankcje wobec ludzi, niestety. To znaczy wobec oczywiście Władimira Putina i jego najbliższego otoczenia, tych, którzy z nim współdziałają, tych, którzy są współsprawcami tej tragedii, która dzieje się w tej chwili na Ukrainie, którzy są za nią odpowiedzialni i którzy, mam nadzieję, że odpowiedzą przed Trybunałem Karnym, natomiast za zbrodnie wojenne. Natomiast to muszą być także sankcje, które dotkną po prostu przynajmniej wyższych warstw bezpośrednio rosyjskiego społeczeństwa. Konfiskaty mienia posiadanego przez nich na zachodzie Europy i poza granicami Rosji, to są sankcje na rosyjskie firmy, które działają poza granicami. To są wszelkiego rodzaju instrumenty, które oddziałują na tych, którym do tej pory dobrze się żyło, dobrze i wygodnie żyli sobie światowym życiem. Trzeba im tą możliwość życia światowym życiem teraz odebrać i pokazać, że jeżeli żyją i wspierają państwo, które niszczy inne i odbiera innym szansę na godziwe, normalne życie, na wolność, to będą potraktowani tak, jak na to zasługują ludzie nieuczciwi, ludzie, dla których nie ma miejsca w światowej wspólnocie demokracji i wolności. I don't need to add much to that. I entirely agree with Andrzej on that one. I just want to say that, of course, we will always have slightly different perspectives from one democracy to the next. Vladimir Putin was counting on those slight differences between us to lead to ineffective sanctions. What he actually saw was that yes, we'll always have slight differences in angles or perspectives or even speed of working, but we have been strongly,
unequivocally united on this and moving forward on things like banning a number of banks within the from the SWIFT banking system, which makes a huge impact on the Russian economy, banning the access to international reserves from the Central Bank of Russia is not something that Putin or any Russian expected us to do. Banning, moving forward on a range of things has been something we've done in a united, coordinated fashion. And always we're going to continue to push. And I have to say that Poland and Canada, among others, were some of the strongest countries pushing hardest from the beginning on going hard, going high, and going fast on sanctions. And we're seeing, even 10 days in, what a devastating impact that is on the Russian economy, on Vladimir Putin and his supporters themselves. And we are seeing already that it is having an impact on the course of this illegal invasion. Okay. Évidemment, à travers les différentes démocraties, il va y avoir des variantes en perspective, dans les mesures qui pourraient être choisies. Vladimir Poutine comptait là-dessus. Il comptait sur le fait que dans les démocraties, on a de la difficulté des fois à s'entendre. Mais il a trouvé à la place une union, une férocité de notre réponse économique qui a démontré comment les démocraties peuvent et vont défendre les principes sur lesquels on a été fondé. Que ce soit les systèmes bancaires SWIFT, que ce soit la Banque centrale russe qu'on est en train de sanctionner de façon profonde, que ce soit les autres mesures qu'on a faites. Je peux dire que la Pologne, le Canada étaient parmi les pays qui ont poussé le plus fort qu'on agisse, mais on est là parce que tout le monde a agi ensemble et tout le monde va continuer de chercher encore plus de façons à démontrer à Poutine qu'il va perdre cette guerre, qu'il a déjà perdu cette guerre. Thank you. Dziękuję bardzo. Thank you for your attention.